Czy walka w waszej grze jest trochę nudna? Polega tylko na rzucaniu kośćmi i odejmowaniu punktów życia? Jeśli chcesz to zmienić, to jesteś w właściwym miejscu. Oto 10 moich sposobów na zrobienie walki ciekawszą. Nie musisz, wręcz nie powinieneś stosować tych wszystkich zasad naraz. Wybierz kilka punktów w każdej walce, które zastosujesz. Cześć, jestem Marcin. Jestem mistrzem gry od 30 lat i oto moje doświadczenia. Numer 1 to muzyka. Dla mnie bardzo ważna część każdej sesji. Dobra ścieżka dźwiękowa, dopasowana do sceny walki, może wprowadzić genialną atmosferę i rozwiać nudę w tej walki. Świetnie nadaje się do tego muzyka z filmów czy gier, ale jest również wielu twórców na YouTube, którzy tworzą dedykowaną muzykę do gier RPG. Dla przykładu, w mojej sesji w czasie ataku gigantów na Brynshender użyłem muzyki grupy Dunheim, Runar, z dodatkiem dzwonów bijących na alarm. Wszyscy mieli aż ciarki od tych dźwięków. Sposób drugi to narracja i roleplay. Opisuj walkę w sposób emocjonujący i kreatywny, zamiast ograniczać się do suchych faktów. Nie przesadź jednak, żeby nie spowolnić za bardzo walki, gdyż długie czekanie graczy na swoją kolej spowoduje, że będą się też nudzić. Czasem wystarczy powiedzieć, że przeciwnik wyprowadził kilka szybkich cięć, rając się za 12 obrażeń. Opisy powinny być obecne w walce. Niech przeciwnicy prowadzą rozmowy w trakcie walki między sobą i z bohaterami graczy. Doda to realizmu, bo rzadko kiedy walka toczy się w całkowitej ciszy. Pozwól graczom na narrację i zachęcaj ich do niej. Słynne Jak chcesz to zrobić Mata Mercera, aby bohater opisał jak zabija przeciwnika, ale również opisy jak gracze wykonują atak, jak wygląda ich rzucany czar. Nie zawsze to się sprawdzi, bo na ile sposobów, na przykład łucznik może wypuścić strzałę, ale starajcie się nakłaniać graczy do przynajmniej jednozdaniowego opisu ich ataku. Sposób numer 3. Makiety i modele. Używanie makiet, modeli czy figurek może znacznie zwiększyć imersję i pomóc Twoim graczom lepiej zrozumieć sytuację taktyczną. Może to być szczególnie pomocne w skomplikowanych scenariuszach walki, gdzie pozycjonowanie i teren mają duże znaczenie. Dodatkowo makiety i modele mogą przyczynić się do większej wizualnej atrakcyjności sesji. Sposób numer 4 to ciekawe otoczenie. Użyj różnorodnych lokacji i terenów, które mogą wpływać na walkę. Na przykład walka na moście zawieszonym nad przepaścią może dodać element ryzyka i możliwość na przykład wypchnięcia potwora poza barierki. Walka na bagrach znowu, gdzie istnieje ryzyko zapadnięcia się w grząskiej mazi bądź zapłonu oparów, będzie znacznie różniła się od walki w leżu aboleta, które powoli zalewa się wodą. Sposób numer 5. Odliczanie. Coś stanie się za 3, 4, może 5 rund. Na przykład ładunek podłożony na moście za chwilę wybuchnie. Albo wkrótce pojawią się posiłki. Można dla dodania dramatyzmu wystawić klepsydrę odliczającą czas, kiedy skończy się piach, coś się wydarzy. Możecie też wystawić kostkę odliczającą co rundę w dół, nie tłumacząc, czego ona dotyczy. Ja w mojej sesji miałem dla przykładu zaminowany most. Bohaterowie musieli jak najszybciej zatrzymać wysadzenie mostu, gdyż był to jedyny most w okolicy, przez który mogła przejść armia z odsieczą. Most oczywiście strzegły siły wroga, więc pod atakiem łuczników, obrońców musieli jak najszybciej zniszczyć ładunki i pokonać przeciwników. Sposób numer 6 to dynamiczne cele. Zamiast zwykłego zabij wszystko, spróbuj wprowadzić dynamiczne cele, takie jak ochrona postaci niezależnej, zniszczenie artefaktu, czy ucieczka przed przerażającymi siłami wroga. Czasami taki cel może pojawić się w środku walki. Bohater dostanie wiadomość, że walka jest tylko przykrywką, a prawdziwy cel to zniszczyć kamień mocy, zanim główny antagonista wyciągnie z niego całą energię. Albo z otwartego portalu wylewają się stale przeciwnicy. Celem jest zamknięcie portalu, a nie samo pokonanie przeciwników. Czasami zmieniać cele w trakcie walki. Niespodziewane zwroty akcji mogą dostarczyć i dodać ekscytacji. Na przykład zamiast zniszczyć kamień mocy, nagle musimy go wynieść ze świątyni. Sposób numer 7 to zróżnicowanie i tajemniczy przeciwnicy. Przede wszystkim nie mów swoim graczom, jak nazywają się potwory. Opisz je, a reszta niech pozostanie w domyśle. Niech domyślają się,
kim i czym tak naprawdę, z kim i z czym tak naprawdę walczą. Używaj też różnych typów przeciwników z różnymi zdolnościami i taktykami. Nie każdy przeciwnik powinien być tylko mięsem armatnim. Jednak pamiętaj, żeby nie przesadzić, bo każdy nowy przeciwnik będzie dla Ciebie prowadzącego kolejną rzeczą, którą musisz pamiętać. Natomiast przeciwnicy, którzy nie ujawniają wszystkich swoich zdolności od razu, mogą dodać pewien element niespodzianki i niepewności. Sposób numer 8. Emocje. Spróbuj wprowadzić elementy, które wpłyną na emocje graczy i postaci graczy, takie jak zagrożenie dla ich ulubionej postaci niezależnej. Jednak nie rób tego za często, żeby nie zmęczyć graczem tym ciągłym szantażem emocjonalnym. To jeden z punktów, którego możesz użyć 1 czy 2 razy na kampanię i w stosunku do różnych postaci graczy. Sposób numer 9. Interaktywne elementy. Dodaj takie elementy, z którymi gracze mogą wchodzić w interakcję podczas walki, takie jak pułapki, przeszkody czy magiczne przedmioty. Makiety tutaj pomagają, gdyż obecność rzeczy na makiecie może wesprzeć pomysłowość graczy. Na przykład mogą spróbować wepchnąć przeciwnika na pułapkę albo zrzucić na niego ciężką beczkę. Wreszcie sposób numer 10. Wykorzystanie umiejętności. Stwórz sytuacje, w których gracze będą musieli wykorzystać jakieś swoje umiejętności w walce, ale nie tylko te bojowe. Na przykład otwieranie zamka w czasie walki, aby wydostać się z pomieszczenia odciętego z drugiej strony przez wrogów, albo wiedza o arkanach, żeby rozszyfrować znaczenie runu na podłodze. I jeszcze bonusowa wskazówka. Stwórz wyzwania strategiczne. Wprowadź takie trudne wyzwania, które wymagają od graczy kreatywnego i strategicznego myślenia, zamiast tylko polegać na rzutach kości. Tutaj pomogą maty i makiety, jak również wprowadzenie elementów interaktywnych. Na przykład łucznicy sieją do bohaterów z podwyższenia, a na dole ciężkozbrojni chcą ich zatrzymać. Jak bohaterowie podejdą do tego, czy będą przyjmować strzały łuczników, czy może używając prędkość, może czary teleportacji, przeskoczą do łuczników, spróbują ich pokonać najpierw, a potem zajmą się ciężkozbrojnymi. Taka sytuacja wymusi kreatywność graczy i urozmaici Twoją walkę. Dajcie znać w komentarzach, czy planujecie zastosować któryś z tych punktów i jak Wy urozmaicacie swoją walkę. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału.